Siema, dzisiaj pogadamy o gąsienicach. Co prawda nie o takiej, bo to nie jest gąsienica do modelu, to jest gąsienica do prawdziwego pojazdu, która jest nagrodą, którą dostałem za ten model. To jest nagroda specjalna, ale o tym modelu będzie inny filmik. Tym razem postanowiłem, że zrobię odświeżenie filmiku, który powstał już kilka lat temu, o tym jak ja składam ogniwkowe gąsienice. Na razie mam nagrane materiały na dwa filmiki. Jeden jest z budowy Sztuga 3B w skali 48, gdzie są niepełne gąsienice ogniwkowe, gdyż część gąsienic jest zbudowanych z takich gotowych segmentów, już od razu odlanych jako jeden fragment, jako takie po prostu paski, plus kilka pojedynczych ogniw. A drugi filmik, który powstanie, mam nadzieję, że niedługo, będzie to filmik z budowy gąsienic do Panzer 4 firmy Border. Tam są już ogniwa pojedyncze, które są łączone takimi pinami, takimi szpilami, pinami. Tak? A trzeci filmik, jaki będę chciał zrobić, bo bym chciał zrobić z tego trylogię, tak? To będzie filmik, gdzie będą gąsienice typowo ogniwkowe, bez żadnych szpil, po prostu same ogniwa bez żadnych dodatkowych elementów, tak? I muszę po prostu znaleźć model, który posiada takie gąsienice i po prostu go skleić i Wam pokazać, jak to powstaje. I może, ale tego nie jestem pewien, może powstanie czwarty filmik, jak używam gąsienic Friul model, czyli po prostu metalowych gąsienic, metalowych ogniw. Nie jestem pewien, czy jeszcze mam jakieś. Mam na pewno na sprzedaż kilka zestawów, ale nie jestem pewien, czy mam jakieś przeznaczone do jakiegoś modelu. Ale to wszystko z czasem się okaże, tak? Na razie mam w planie zrobić 3 modele, 3 filmiki. Na razie filmik numer 1, epizod pierwszy. Zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie zostawić lajka, suba i oczywiście skomentujcie, co Wy o tym sądzicie. Układanie gąsienicy będziemy ćwiczyć na modelu Sztugu B firmy Tamiya w skali 1:48. Przygotowałem sobie już zawczasu gotowe elementy, żeby mógł zmontować dwie gąsienice. Tutaj w tych pudełeczkach mam podzielone na lewą i na prawą pojedyncze ogniwa oraz takie mniejsze fragmenty. Jak zawsze najpierw trzeba zapoznać się z instrukcją, ponieważ w instrukcji mamy bardzo ważne informacje, które nam pokażą, która gąsienica jest lewa, a która prawa, oraz będziemy mieli określony kierunek, w którym gąsienica powinna być ułożona. Kierunek teraz pokazuję strzałką. Jeśli nie jesteśmy pewni, możemy zobaczyć sobie zdjęcia prawdziwego pojazdu, np. z muzeum albo z okresu II wojny światowej w tym przypadku, i upewnić się, w którą stronę powinny być ogniwa ułożone. Tutaj jeszcze zwracam uwagę na jedną rzecz, czyli ślady po wypychaczach, które będą widoczne po zmontowaniu gąsienic, jeśli tego wcześniej nie zaszpachlujemy. Jak już wszystko dla nas jest jasne, to zaczynam składać gąsienicę. Najpierw zaczynam od dołu oraz dwóch krótszych pasków, które są fragmentami, które zwisają z kół napędowych i napinających. Dokładnie dociskam oba fragmenty, a następnie delikatnie, małą ilością kleju staram się to wszystko połączyć. Bardzo ważne jest, aby kleju nie dać zbyt dużo, żeby nam to po prostu nie roztopiło elementów. I następnie delikatnie dociskam, aby spasować i wyrównać ze sobą te kawałki gąsienicy. Sklejony pasek odkładam na chwilę, aż klej lekko zwiąże, a w międzyczasie biorę się za takie mniejsze fragmenty, które teraz połączę, i te fragmenty to będą kawałki gąsienic, które będą zamontowane na kołach napędowych i napinających. One są lekko wyprofilowane, przez co jak połączę kilka tych ogniw, tych fragmentów, powstanie nam delikatny łuk. Tutaj metoda montażu jest w sumie dowolna. Można najpierw dać delikatnie klej na miejsce łączenia i potem przymocować dodatkowy element, albo zczepić ze sobą elementy, a potem delikatnie posmarować klejem. Tutaj jak komu będzie wygodnie, nie ma jakiejś jednej zasady, po prostu trzeba sobie znaleźć swój sposób. Ten etap jest dokładnie taki sam jak poprzedni i jak następne etapy. Łączę elementy, potem daję im chwilę, aż klej lekko zwiąże, czyli jakieś 10-15 minut,
a następnie będą one gotowe do wyprofilowania akurat w tym przypadku na kołach napędowych oraz napinających. Po odczekaniu około 10-15 minut mogę wziąć łuki i je wyprofilować w taki kształt, jaki będzie nam potrzebny na kole napędowym, ponieważ to koło jest dobre do tego, gdyż ono posiada ząbki i te ząbki sprawią, że ogniwa nam się w odpowiedni sposób porozciągają, żeby dystanse między pojedynczymi ogniwami albo tymi segmentami były odpowiednie, a następnie jeden z tych zestawów, które już sobie rozciągnąłem, dopasowuję do koła napinającego, żeby zachować odpowiedni kształt. Jak już to mam zrobione, mogę zająć się łączeniem tych wszystkich fragmentów przygotowanych wcześniej w całość, sprawdzając dokładnie jeszcze instrukcję, gdzie mam wcisnąć te pozostałe pojedyncze segmenty, żeby po prostu się nie pogubić, ponieważ później pokażę Wam, dlaczego to jest takie ważne, ponieważ lewa i prawa gąsienica wbrew pozorom nie jest taka sama. Ale za chwilkę to wszystko wytłumaczę. Dolny fragment już lekko klej na nim wysechł, ale wciąż jest elastyczny, więc mogę wygiąć sobie gąsienicę w taki sposób, aby wyglądała naturalnie. Następnie doczepiam do niego fragment gąsienicy, który będzie na kole napędowym, a potem na kole napinającym i tak kawałek po kawałku jestem w stanie zmontować całą gąsienicę. Kolejny fragment, dokładnie tak samo jak poprzednie. Tutaj nie ma jakiegoś większego problemu z tym, jak to zrobić. Dlatego często zastanawiam się, dlaczego wiele modelarzy obawia się tego typu gąsienic, czy to ogniwkowych, czy takich częściowo ogniwkowych, a częściowo składających się z segmentów. Gdyż jest to bardzo, bardzo proste. Tak jak teraz tu widzicie, to wszystko idzie bardzo fajnie i bardzo sprawnie. I tak naprawdę to, co teraz widzicie, jest tylko dwukrotnie przyspieszone, ale tylko dlatego, ponieważ po prostu robiłem to bardzo wolno, żeby wszystko było dokładnie widać, ale postanowiłem to dwukrotnie przyspieszyć. Po połączeniu tych wszystkich wcześniej przygotowanych fragmentów znowu czekam jakieś 10-15 minut, aż klej na tych łączeniach lekko zwiąże, ale żeby wciąż był elastyczny, i zabieram się na domykanie gąsienicy, co nie jest takie trudne, zresztą zaraz zobaczycie, jest to bardzo łatwy proces. Muszę tylko upewnić się, że wszystko jest zagięte w odpowiednim kierunku, w odpowiednią stronę i pod odpowiednim kątem, żeby ta gąsienica była jednolita, ponieważ trzeba unikać takiej sytuacji, że elementy się z sobą nie zgrają na każdym etapie łączenia różnych pojedynczych fragmentów czy tych segmentów, żeby nam się po prostu garb nie zrobił do gąsienicy. Tak? No bo gąsienica opiera się w pewnym sensie na zawiasie. Każde ogniwo ma w pewnym sensie zawias i ten zawias musi być na tyle równy, żeby to wyglądało jakoś logicznie i ładnie. Czas zamontować gąsienicę na modelu. Tutaj będzie szła gąsienica. Zamontowałem już 2 koła. W sumie to były 3 zamontowane, ale jedno musiałem wyrwać, ponieważ ząbki nie chciały się wcisnąć pod błotnik. Następnie zaczynam od założenia koła napędowego, potem napinającego i w ten oto sposób gąsienica już jest założona na model, ale wciąż brakuje nam kół. Więc kolejne koła, które będę wkładał, to będą koła jezdne i zaczynam od tych skrajnych, ponieważ dzięki temu nam się gąsienica naciągnie w odpowiedni sposób i łatwiej będzie nam włożyć te wewnętrzne koła. To jest według mnie najlepsza metoda i najprostsza bez naciągania w jakiś niebezpieczny sposób gąsienicy. No i na końcu zakładam kółko podtrzymujące, które potem będzie przyklejone i tak się prezentuje jedna gąsienica. To jak powstaje druga nie będę Wam pokazywał, bo to jest dokładnie to samo, co było wcześniej, ale pokażę Wam jeden bardzo ważny fragment, na co musicie uwagę zwrócić, ponieważ lewa gąsienica i prawa gąsienica nie są takie same. Wbrew pozorom ich układ jest delikatnie inny, ponieważ prawa strona i lewa strona czołgów zazwyczaj jest inna. Tak jak tu zobaczycie, one nie są symetrycznie ustawione. Koła nie są ustawione symetrycznie, także tutaj jest bardzo ważne, aby sobie oznaczyć, która gąsienica jest lewa, a która jest prawa. Ponieważ jakbym zamienił lewą gąsienicę z prawą, to nie zgrywałyby się one z kołami jezdnymi. A tak oto prezentują się gąsienice na finalnym modelu. Model już jest pomalowany, już jest przybrudzony z jakimiś lekkimi smaczkami typu liście, jesienne liście, które leżą na kadłubie. Bardzo polecam ten model.
Bardzo dobrze się go skleja. Jak widzieliście, gąsienicę też bardzo łatwo się składa. I te modele to są tego typu wytwory, że jak coś jest nie tak, to jest nasza wina. Więc dla początkujących modelarzy bardzo dobry model. A Was zapraszam do podziwiania i do subskrypcji kanału, do wejścia na Instagrama, na mojego Facebooka. Wszystkie linki macie na dole.